Witam Was serdecznie na 50. targach IWA w 2024 roku w Norymberdze i na stoisku Helikon Text prezentujemy nowości. Zaczniemy od linii bushcraftowej, gdzie jedną z takich najważniejszych nowości uważam, to jest produkt, który nazywa się bushcraftowa apteczka Bushcraft Medical Kit, która jest dopasowana do używania właśnie w bushcrafcie. Dlaczego? Skąd taki pomysł? No pewnie wszyscy używają apteczki, natomiast w większości to są apteczki cywilne, oczywiście też w różnych kolorach, lub apteczki takie typowo militarne, też oczywiście kamuflażach. Jasne, że można używać czarnej apteczki, nie? Natomiast dlaczego wymyśliliśmy apteczkę bushcraftową? Po pierwsze, pasowała do całego zestawu, czyli do wszystkich innych kieszeni, żeby miała możliwość przenoszenia w takim bushcraftowym stylu, żeby była ładna, ale najważniejsza rzecz, o której też niewiele osób myśli, chodzi o to, że jeśli jedziesz w teren, masz siekierę, piłę, nóż, to jest prawdopodobieństwo, że zrobisz sobie krzywdę tym swoim narzędziem tnącym i będziesz daleko gdzieś od pomocy, więc będziesz musiał sobie sam udzielić właśnie tej tak zwanej pierwszej pomocy. Więc nasza apteczka działa w ten sposób, że jasne, że możesz jej używać też dla kogoś i użyć dwóch rąk, ale jeśli nie masz dwóch rąk, jesteś sam, to za pomocą tego pulera i na przykład zębów otwierasz całość, a w środku najważniejsza rzecz, czego nie mają żadne apteczki właśnie bushcraftowe, to jest umieszczenie stazy, czyli tak zwanej opaski uciskowej, opaski zaciskowej w środku. Dlaczego w środku? Dlatego, że jeśli jesteś strzelcem, to jest większe prawdopodobieństwo, że może Ci się coś zdarzyć, więc staza musi być szybko dostępna gdzieś w Twoim wyposażeniu. Ale jeśli jesteś w bushcrafcie, gdzieś w lesie, to prawdopodobieństwo, że walniesz się siekierą czy przebijesz nożem oczywiście istnieje, ale dużo mniejsze. Więc musisz mieć stazę, ale ona się nie zniszczy, niech będzie w środku tej naszej apteczce. Więc mamy całą taką apteczkę, która się otwiera w ten właśnie sposób. Gaza, staza, rękawiczki dopinane za pomocą gum. Tutaj mamy kolejny kompres, nożyczki. To może działać samodzielnie, czyli możemy nosić to jako osobną apteczkę lub też możemy wypiąć z środka ten malutki insercik, gdzie na przykład ja tutaj przenoszę, bo to jest moja prywatna, jakieś tabletki o bólu głowy, jakąś tam plasterek, cośkolwiek innego i możemy przynosić ten mały insercik na przykład gdzieś tam w kieszeni ze sobą, jak jesteśmy przykładowo chociażby na targach. Kolejnymi nowościami to jest coś oczywiście szalonego, szalony pomysł, natomiast z naszego doświadczenia, które wynieśliśmy z lasu, jest to bardzo fajna rzecz. Jest to Swagman Scarf, czyli taki szal o nazwie Swagman, bo znacie naszego Swagmana, jest to bardzo fajna rzecz, zresztą będzie widać go gdzieś tutaj. Natomiast jest to duży kawał bardzo fajnego nylonowego materiału, z którego możemy zrobić awaryjne schronienie, którego możemy założyć na siebie, dlatego że ma tutaj schowany kaptur, podobnie jak Swagman. Tutaj mamy tutaj kaptur, robimy z tego rodzaj poncza, możemy z tego robić kurtkę, podpinając pod siebie dwie poły. I po co w ogóle coś takiego zrobiliśmy? Ano, ten Swagman jest tak mały, że po zwinięciu jest taką małą paczką i może służyć za awaryjne docieplenie, dlatego że z naszych badań wynikło, że dużo ludzi ma kłopot w terenie, w lesie, właśnie z utrzymaniem tego komfortu termicznego, dlatego że sama folia NRC jest bardzo fajna, bardzo mała, ale jednak jest tak naprawdę dwurazowa. Kłopot jest z zamontowaniem tej folii NRC. Folią NRC się dobrze nie owiniesz, a zobaczcie, z tego naszego Swagmana możemy zrobić awaryjny śpiwór lub nawet siennik, wsadzając do niego jakąś trawę czy inne rzeczy. Mogę się w to spokojnie zapiąć, mogę wejść do tego jak do śpiwora. Jasne, że to nie da Wam komfortu żadnego, bo to będzie minimalne, można powiedzieć, podniesienie komfortu, ale mówimy raczej o przeżyciu, a nie wyspaniu się. Będzie występował w kilku kolorach, w tym też takim kolorze, można powiedzieć, neonowym, ratunkowym, natomiast w formie nieużywanej oczywiście możemy go przenosić dokładnie tak, jak tu było zaprezentowane, czyli na naszym manekinie jako szal bushcraftowy, czyli teraz dociepla nam szyję, a możemy go w sytuacji awaryjnej wykorzystać jako schronienie, mata, plecak do przenoszenia awaryjnych rzeczy lub taka po prostu dodatkowa forma docieplenia technicznego w warunkach zimowych lub jakichkolwiek innych. Nie? Kolejną nowością to jest ocieplana koszula bushcraftowa. Ciężko będzie ściągnąć z manekina, nie mam do pokazania takiej osobnej, ale myślę, że też ładnie wygląda w kilku kolorach. Jest to klasyczna koszula, klasyczna krata w takim czarnym, nie pamiętam tych nazw, czerwonym i bardziej niebieskim kolorze. No i oczywiście wszystko wykonane można powiedzieć, takiej naszej technologii, czyli wygląda jak wełna lub bawełna, natomiast jest 100% to wszystko sztuczne i pozwala to lepiej oddychać, a najważniejsza rzecz, jak zmoknie, jak dostaniesz tam gdzieś
śniegiem, wodą, czy jakąkolwiek inną wilgocią, to bardzo szybko to będzie też po prostu schło. Dlatego robimy to właśnie ze sztucznych materiałów. Lekko cieplinka 40 gram pod spodem. Z zewnątrz materiał, który, tak jak mówiłem wcześniej, wygląda bardzo ładnie. On jest bardzo podobny do tych naszych koszul z linii Pilgrim, linii bushcraftowej, takie jak Pilgrim lub inne, więc dużo ludzi jest zadowolonych z tych koszul, więc dokładnie te same materiały wykorzystaliśmy. Na barkach mamy wzmocnienia z materiału softshellowego, czyli znowu jakieś, wiecie, noszenie rzeczy, czy plecak, czy jakaś kłoda, jak jesteś bushcraftowcem i potrzebujesz dołożyć do ogniska. Oprócz takiego samego designu, to jednak wzmacnia nam te nasze barki. Nie? I to tyle, jeśli chodzi o bushcraftowego tego manekina z apteczką. I podchodzimy do kolejnego manekina, który prezentuje bardzo fajną, absolutnie ciekawą rzecz, czyli kurtkę bushcraftową. Nazwaliśmy ją Winter Yukon Jacket. Jest to kurtka, która rozwiązuje jeden z takich najważniejszych problemów ludzi, którzy śpią w lesie przy ognisku. Ktoś był kiedyś przy ognisku, to wie, że po prostu iskry z tego ogniska niszczą straszliwie nylonowe produkty. Czyli w każdym momencie, kiedy siedzisz, zbliżysz się do ogniska, jedna zagubiona iskra potrafi spaść na kurtkę i gdzieś zrobić w niej dziurę. Kurtka kosztuje kupę pieniędzy i tej dziury już jak zaszyjecie, już nie wygląda tak fajnie, nie? W związku z tym dużo ludzi wykorzystuje na przykład naszą kurtkę Wolf Hunt w warunkach leśnych i na nią musi zakładać jakąś dodatkową inną kurtkę, żeby chronić ją przed iskrami. To jest normalna rzecz, dlatego właśnie stworzyliśmy tą linię bushcraftową, gdzie mamy kurtki takie jak Pilgrim, Woodsman czy teraz Sasmo, które są bardzo odporne właśnie na takie traktowanie, spanie przy ognisku czy siedzenie przy ognisku. Ale zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, czy nie fajnie byłoby zrobić kurtkę, która by rozwiązywała te problemy, byłaby zimowa od razu i nie musiałbyś zakładać dodatkowej kurtki na siebie. I właśnie takim rozwiązaniem jest kurtka Yukon, czyli zewnętrzna warstwa dura kanwasu chroni ją przed niszczeniem, w sensie tą ocieplinę pod spodem i warstwę nylonową. Odporna na iskry, odporna na wilgoć, odporna na wiatr, a pod spodem ocieplina Climashield, którą bardzo dobrze znacie z takich kurtek jak Level 7 czy też Wolf Hunt. Dodatkowa warstwa materiału nylonowego, czyli ta kurtka jest cieplejsza niż Wolf Hunt i też ciut zimniejsza niż Level 7. Bardzo fajnie wygląda oczywiście w bushcrafcie, natomiast sprawdzi się też na mieście. I to jest bardzo fajna rzecz. To tyle, jeśli chodzi o bushcraft.